Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Najwytrwalsi fani Battlefielda spędzili w becie nowej odsłony sporo czasu i zdążyli podzielić się wstępnymi wrażeniami z gry. W zdecydowanej większości są one bardzo pozytywne, choć nie brakuje też krytyki. Skargi dotyczą przede wszystkim rozmiaru map. Gracze wydają się zgodni co do tego, że są one zbyt małe, przez co podczas rozgrywki trudno o chwilę spokoju. Jeśli jednak chodzi o fundamenty rozgrywki, gracze nie szczędzą pochwał w stronę feelingu broni, balansu klas i ogólnej widowiskowości. Nie brakuje też zachwytów nowym systemem zniszczeń, który prezentuje się znacznie lepiej niż w poprzedniej odsłonie. Przypomnę, że kolejna okazja do zagrania pojawi się w terminie 14-17 sierpnia, a oficjalna premiera gry odbędzie się 10 października. Na tę chwilę nie wiadomo, czy EA planuje zorganizować jeszcze jedną fazę testów na krótko przed debiutem. Wydawca THQ Nordic w rozmowie z redakcją Tech4Gamers przyznał, iż chętnie zainwestuje w dalszy rozwój serii Gothic, na przykład poprzez stworzenie odświeżonej wersji drugiej części. Zanim to jednak nastąpi, firma chce dopilnować, aby Gothic Remake spełnił oczekiwania graczy. Nie będzie więc wielkim zaskoczeniem stwierdzenie, że przyszłość marki zależy przede wszystkim od tego, jak sprzeda się remake pierwszej odsłony. Warto podkreślić, że Gothic 2 oferuje zdecydowanie więcej zawartości niż jedynka, zarówno pod względem rozmiaru świata, liczby zadań pobocznych, jak i różnorodności przeciwników. Alkima Interactive mogłoby jednak uprościć proces i wykorzystać elementy stworzone na potrzeby remake'u pierwszej części. Co ciekawe, przedstawiciel firmy nie wyklucza możliwości, że seria Gothic doczeka się kiedyś także pełnoprawnego sequela. Cytuję: "Nigdy nie mów nigdy, bardzo chcielibyśmy to zrobić, ale najpierw musimy odnieść sukces w pierwszym kroku, to znaczy dostarczyć wierny, ale nowoczesny remake Gothic 1, który spełni oczekiwania fanów i zainteresuje nowych graczy". Deweloperzy ze studia Grimlore Games mają powody do świętowania. Titan Quest 2 zbiera wysokie oceny od graczy i osiąga sukces pod względem finansowym. Równiny Hellady drżą, gdy z Olimpu rozbrzmiewają echa kroków ponad 300 000 czempionów, ogłosiła firma na platformie X. "Salutujemy wam, wojownicy, i dziękujemy za ponad 300 000 sprzedanych egzemplarzy w mniej niż 72 godziny. Jak na wczesny dostęp, wynik z pewnością robi wrażenie i wygląda na to, że wydawca podjął dobrą decyzję, przesuwając premierę Titan Quest 2 z marca na początek sierpnia. Przypomnę, że produkcja zadebiutowała znienacka podczas zeszłotygodniowego pokazu THQ Nordic Digital Showcase. Przy okazji Grimlore podzieliło się planami rozwoju gry. W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się zupełnie nowego rozdziału z dodatkowymi obszarami, wrogami i wyzwaniami, w pełni funkcjonalnego edytora postaci oraz nowego mistrzostwa. Na przyszły rok zaplanowano kolejne rozdziały historii, większą liczbę wrogów, przedmiotów, zadań oraz mistrzostw, a także system craftingu i usprawniony tryb multiplayer. Nie zabraknie też dodatkowych wersji językowych. Duże aktualizacje pojawiać się będą co 3 miesiące, a pomiędzy nimi do gry trafią też mniejsze łatki. Wczesny dostęp ma potrwać do końcówki 2026 roku. Polskie studio Raycon ogłosiło datę premiery swojej nowej strzelanki Metal Eden. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gra trafi na PC i konsole obecnej generacji 2 września. Początkowo tytuł miał trafić na rynek już w maju, ale twórcy zdecydowali się poświęcić dodatkowe miesiące na dopracowanie najważniejszych elementów. Tak też zresztą poradzili im gracze, którzy sprawdzili demo udostępnione w kwietniu. Krytycy zwracali uwagę na problemy z optymalizacją, ale chwalili futurystyczny klimat i satysfakcjonujący system strzelania. Swoją drogą demo wciąż można pobrać na Steamie. W Metal Eden nie trudno dostrzec wyraźne inspiracje Doomem. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a walka jest dynamiczna i efektowna. Całość urozmaicają elementy zręcznościowe, np. odbijanie się od ścian z pomocą plecaka odrzutowego. Skyblivion, czyli niezwykle ambitny remake The Elder Scrolls 4 Oblivion, jest już na ostatniej prostej, a wbrew obawom części graczy, projektanci nie opóźniają premiery. Gra ukaże się więc jeszcze przed końcem roku na PC jako samodzielny mod dostępny dla posiadaczy oryginalnego Obliviona. Odpowiedzialny za niego zespół przygotował nowy, obszerny materiał wideo o postępach prac, który właśnie możecie oglądać. Twórcy podkreślają, że Skyblivion to pełnoprawny remake zbudowany od podstaw na nowo. Już na początku materiału przypominają też, że ich projekt zaoferuje np. przebudowane lokacje i nowe podziemia, a także różne ulepszenia mechanik rozgrywki. W
filmie pokazano m.in. miasto Sacz, które jest doskonałym przykładem tego, dlaczego ten projekt ma sens. W Oblivionie ta metropolia była w pierwotnych planach, ale ostatecznie została wycięta. Dzięki moderom będziemy mogli zwiedzić opanowane przez bandytów ruiny tego miejsca. Innym przykładem jest nadmorskie miasto Anvil, które w modzie zostało rozszerzone i zrealizowane w formie, jaką prezentowały wczesne grafiki koncepcyjne. Twórcy prezentują także przykłady nowych rodzajów przeciwników, których spotkamy w demonicznym wymiarze. Nie zabrakło też pokazu unikalnych broni, które projektanci remake'u chcą uczynić naprawdę wyjątkowymi poprzez dodanie niepowtarzalnych animacji ataków. Podczas wciąż trwającego wydarzenia QuakeCon deweloperzy z id Software nie tylko zapowiedzieli, ale od razu udostępnili nową, dużą aktualizację do najnowszej odsłony Dooma. Patch o nazwie Raipatorium wprowadza do Dark Ages tryb walki z falami wrogów na arenie. Udostępniono sporo opcji modyfikacji tego typu rozgrywki, od ustalania limitu czasowego, aż po wybór i liczbę przeciwników. Nowy update implementuje też zmiany i poprawki, o które wielu graczy prosiło od premiery gry. Doczekaliśmy się na przykład szybszej zmiany broni, ulepszenia tempa poziomów z wielkim mechem oraz smokiem, a także możliwości dostosowania spowolnienia czasu przy parowaniu ataków. Deweloperzy zbalansowali także ścieżkę dźwiękową w kampanii, by różne utwory były lepiej dopasowane do tego, co dzieje się na ekranie. Niektórzy użytkownicy narzekali, że w paru momentach brakowało odpowiedniej muzyki. Mniejsze zmiany to m.in. możliwość przerwania animacji zmiany broni poprzez wciśnięcie bloku, przyspieszenie blokowania po uderzeniu tarczą i poprawienie kilku starć z wrogami w akcie drugim oraz trzecim w celu zwiększenia zaangażowania i głębi potyczek. 6 sierpnia w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra Era One. To połączenie bitewnego RTS-a z grą o budowaniu kosmicznych baz i statków. Produkcja została opracowana przez studio Team Complex, twórców uznanej przez graczy modyfikacji Complex do Homeworld 2. W Era One gracze tworzą od podstaw bazy kosmiczne, posługując się zestawem modułów montażowych i konstruując różne rodzaje struktur bez ograniczeń kształtu i rozmiaru. Jednak jednym z najważniejszych trzonów rozgrywki jest szczegółowa kreacja własnych statków kosmicznych, umożliwiająca tworzenie unikalnych i wizualnie wyróżniających się maszyn. Później możemy przetestować swoje okręty oraz umiejętności strategiczne w taktycznych bitwach, w których wykorzystamy zaawansowane formacje stworzonej przez siebie floty. Era One oferuje zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i sieciowe rozgrywki wieloosobowe oraz potyczki z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Zawarto tutaj także edytor poziomów. W okolicach premiery zainteresowanie omawianym tytułem było niewielkie. Produkcja zbierała wówczas w większości pozytywne opinie na Steamie. 7 sierpnia zadebiutowała najnowsza odsłona serii Mafia o podtytule The Old Country. Zdaniem recenzentów produkcja Hangar 13 zachwyca klimatem oraz widokami dwudziestowiecznej Sycylii, ale nie dorównuje swoim klasycznym poprzednikom. Średnia ocen, jakie zebrała Mafia The Old Country w agregatorze Metacritic, wynosiła w okolicach premiery 76 punktów. Historie i ciekawe postacie od zawsze odgrywały w Mafii najważniejszą rolę i nie inaczej jest w przypadku The Old Country. Większość krytyków uważa, że fabuła spełnia swoje zadanie i jest wystarczająco angażująca, żeby utrzymać gracza w fotelu przez ponad 10 godzin rozgrywki. Powszechnie chwalona jest gra aktorska, głównej obsady, a także ogólna jakość scenariusza. Nie zabrakło jednak również krytyki. Największe zarzuty dotyczą przestarzałej rozgrywki, która zdaniem niektórych utknęła 2 dekady w przeszłości pod względem projektowania misji i zachowań AI. Wskazuje się także na zbytnią liniowość i brak otwartego świata, szczególnie że uroki Sycylii aż proszą się o eksplorację. Niektórzy uznali też, że 15 godzin potrzebnych do ukończenia kampanii fabularnej to zbyt mało jak na tytuł tej rangi. Klasyczne strzelanki Heretic i Hexen doczekały się odświeżonego wydania od mistrzów remasterów studia Night Dive. Gry zadebiutowały 7 sierpnia bez wcześniejszych zapowiedzi i można już w nie zagrać na PC oraz konsolach. Remaster Heretic i Hexen składa się z wielu ulepszeń oraz dodatkowych funkcji dostępności. Zgodnie z kartą na Steamie za cenę 66 zł i 50 groszy otrzymujemy w sumie 117 map kampanii oraz 120 do trybu Deathmatch, w tym zupełnie nowe dodatki stworzone we współpracy studiów id Software i Night Dive Studios. Odświeżone klasyki są dostępne na PC, PS4, PS5, Xboxach One, Xboxach Series X i S, Switchu oraz w usłudze Game Pass.
Orphic Studio zaprezentowało Shadow Project na początku bieżącego roku, wtedy jeszcze jako jednoosobowy zespół. Obecnie do oryginalnego twórcy dołączyli scenarzysta oraz kompozytor. Ich gra ma być pierwszoosobową strzelanką stawiającą na ponury klimat rodem z serii Stalker. Mamy więc alternatywną końcówkę lat 80. XX wieku, tajne radzieckie placówki, w których są przeprowadzane etycznie wątpliwe eksperymenty oraz zespół wysłany w celu zakończenia tego nieludzkiego procederu. Deweloper obiecuje częściowo nieliniową rozgrywkę z otwartymi projektami lokacji, które pozwolą na obranie kilku ścieżek do celu, biernie odwzorowane historyczne uzbrojenie, systemem personalizacji oraz gęstą atmosferę. Przedsmak tych i innych atrakcji zapewni demo Shadow Project, które zadebiutowało w piątek 8 sierpnia. Oferuje ono pełną godzinę zabawy. Niestety na pełną wersję gry poczekamy przynajmniej do 2026 roku. Twórcy zdecydowali się dać sobie więcej czasu na dopracowanie projektu, by zapewnić wysoką jakość i długą rozgrywkę. Fani RTS-ów mogą powoli odkładać pieniądze na świeżo zapowiedziane Ashes of the Singularity 2, czyli kontynuację strategii z 2016 roku. Kilka dni temu twórcy opublikowali pierwszy trailer produkcji i ogłosili, że trafi ona do sprzedaży w przyszłym roku. Jak przekazał producent wykonawczy omawianego tytułu Brett Norton, sequel ma brać przykład z najlepszych gier z gatunku, które oferują walki na wielką skalę. Wśród nich wymienił m.in. popularną serię Total. I właśnie ogromna skala ma być kluczowa w dwójce. W jej osiągnięciu pomoże oczywiście współczesny sprzęt do grania. Podczas zabawy gracz podejmie decyzję o dołączeniu do jednej z trzech frakcji: ludzkości, sztucznej inteligencji o nazwie Substrate, czy też koalicji postludzi. Od tego wyboru ma zależeć strategia, jaką obierzemy w walce o Układ Słoneczny. Armie będą ponoć ogromne tak samo jak pola bitew, więc w ogarnięciu ich rozmieszczenia oraz sterowania nimi pomoże nam tzw. zoom strategiczny. Ashes of the Singularity 2 zaoferuje 3 tryby: kampanię, lokalny sieciowy multiplayer oraz tzw. szybką akcję, gdzie wskażemy konkretną arenę walki, aby zmierzyć się z przeciwnikami sterowanymi przez AI. Dodam jeszcze, że RTS nie dostanie polskiej wersji językowej. Kilka dni temu zapowiedziano nową grę z cyklu Disciples, czyli strategii turowych z elementami RPG osadzonych w mrocznym uniwersum fantasy. Seria ta została zapoczątkowana w 1999 roku przez studio Strategy First jako zdecydowanie mroczniejsza konkurencja dla znakomitego Heroes of Might and Magic. Disciples Domination, bo o tej produkcji mowa, ukaże się w przyszłym roku na konsolach PS5 i Xboxach Series X i S oraz PC-tach. Za grę z serii tym razem odpowiedzialny jest zespół Artifacts, który wypuścił kilka mniej znanych tytułów, w tym strategii turowych. W Disciples Domination powrócimy do Nevendaru i tak jak w Liberation wcielimy się w rolę królowej Aviany, aby spróbować ocalić i utrzymać w ryzach królestwo, w którym to coraz bardziej zaczyna szerzyć się szaleństwo. Będzie to nie lada wyzwanie dla protagonistki, gdyż męczy ją strach i własna moc, co niekorzystnie wpływa na jej relacje z sojusznikami Imperium. Przyszłość Nevendaru ma zależeć wyłącznie od decyzji podjętych przez nas w trakcie rozgrywki. Podczas sprawowania rządów ze stolicy Królestwa Ilian będziemy mogli konsultować się z naszymi towarzyszami, co pomoże nam w odkrywaniu górskich klanów czy konfrontacji ze skorumpowanym jasnowidzem. W Disciples Domination przyjdzie nam rekrutować towarzyszy należących do 5 różnych frakcji, a w przerwach między potyczkami eksplorować mroczny świat Nevendaru. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!